Próbuję to sobie wyobrazić. Dzień taki jak dziś. Ludzie idą na cmentarze do swoich najbliższych. Msza w kościele, gdy tymczasem miasto umiera. Miasto Krynki wywożą na śmierć. Nie, tego sobie wyobrazić nie jestem w stanie w żaden sposób. Czy coś się w nas zmieniło? Czy myśmy się w ogóle zmienili, czy jest tak, jak było? Słuchajcie, Witold, a wy nikoli nie думали tak. My nie маємо минулого. Глядячи, що ми називаємо минулим. Глядячи, хто такі є ми. A wy, a ta jak krwanoga dziełka za oknem. I ktoś mu dał nik na aresztowanie? My nie mamy minulego. Nas nikoli nie było. My tylko jość. Rozumiecie? Zgubili swoje minulое. Назавжди. My jak morkwy u gradcy. Wyż nie będziecie kazać, że morkwa ma minulое. No i co? Burknął ja. Nie mają. Tak nie mają. Kto nie ma minulego, nie ma i будущего. Nas nie było i nie będzie. Rozumiecie? My niczego nie możemy zmienić, bo nie mają minulego. Rozumiecie? My beztwara manna jak kasza. My niczto. Pustecza. Nas nie ma. Rozumiecie? W ogóle nie ma. Absolutnie. Ktoś ci skrał nasze minulое. Ale kto? Ja się думаю, kto? Mam rytał zadychaючи się. I nie tylko ludzi. Była niejako mnie taka biała popielniczka. Beztwara masowa wytwórczość. Ja nie miała minulego, jak i my, rozumiecie? I однойче раптовно rozsypała się. Rozcieruszyła się na biały popiół i usio. I ona tak sama nie miała minulego. Chociaż nawet do rzeczy dzienniczej. Rozumiecie? Jefim Karski, akademik białoruski, sąsiadującej z Krynkami Łaszy. W jego obszernej rosyjskojęzycznej trzytomówce zatytułowanej Białorusy, w tomie pierwszym wydanym w Warszawie w 1903 roku, czytamy: Osadnictwo żydowskie w państwie litewskim rozpoczęło się dawno, dawno temu. W połowie XIV wieku Żydzi byli już dawnymi mieszkańcami Brześcia Litewskiego, Grodna, Trok. W wyniku czego w 1388 roku książę Witold przyznaje im dokument patentowy stanowiący i potwierdzający faktycznie od dawna istniejące przywileje. Przywileje te potwierdzają i wnoszą w statuty kolejni litewscy i polscy możnowładcy. Znaczy to, że Żydów już w samych początkach istnienia państwa litewskiego było niemało. Początkowo osiedlali się oni w miastach i królewszczyznach, później w dobrach magnackich, a na koniec drobnoszlacheckich. Zajmowali się uprawą ziemi i handlem, pożyczkami, rzemiosłem i wszelkim przemysłem. Szczególnie intensywnie rozwijało się żydowskie osadnictwo po słynnej Unii Lubelskiej, kiedy to szlachta litewska uzyskała prawa równe szlachcie polskiej i nie prosząc niczyjej łaski mogła inicjować w swoich dobrach targi, jarmarki, zamieniać wsie w miasta. Wśród szlachty litewskiej rozprzestrzenia się pogląd o niezgodności z pojęciem szlachetność innych zajęć poza militarnymi.
handlowanie i rzemiosło było według nich hańbiące. Do tych celów przyciągano Żydów. Krynki tuż przed zagładą z kronik kryńskich. W ostatniej fazie swego istnienia Krynki wrzały inicjatywą i energią, gorliwą gospodarnością i rozwojem socjalnym. Wzrosły ze zmagań robotników i młodzieży, która ryzykując życie niosła wolność i odnową żydowskiemu społeczeństwu. Społeczeństwo zakorzenione w nauce i judaizmie, nasycone tradycjami prawa religijnego i dobrymi uczynkami. W swym ostatnim 50-leciu było kolorową mozaiką przedsiębiorców, średniej klasy kupców i szanowanych obywateli, rzemieślników i sklepikarzy oraz wszelkich robotników na czele z garbarzami, żydowskimi proletariuszami. Religijną sferę tworzyli uczeni Snagdim, ściśle wypełniający prawo religijne Musarniks, oraz żarliwi Hasydzi. Byli tu chłopcy z jesziwy, młodzi żonaci mężczyźni studiujący Torę i Talmud, jak również zwykli religijni Żydzi. Z drugiej strony stali wolni, oświeceni intelektualiści, młodzi socjaliści i robotnicy. Trochę o naszych rabinach. Na starym kryńskim cmentarzu znajdują się groby wielkich ludzi. Spoczywają tam m.in. reb Josel Sprawiedliwy i reb Chaim Tzvi, Hasyd Suniński, specjalista z prawa rabinicznego, cudotwórca. Mój pradziadek, wspomina Izid Heizik, reb Josel Hacadyk był rabinem w Krynkach. Na jego grobie zostawiono zapiski, intencje. W rodzinie Isztetlu krążyło o nim historie. Na przykład ta o kozaku, jaki zaatakował kobiety w synagodze. Młody Józef przybył im z pomocą. Wyrzucił kozaka przez okno. Ten zmarł na miejscu. Reb dobrowolnie poddał się karze, nie zważając na szlachetne powody swego postępku. Dzień w dzień, niezależnie od pogody, zanurzył się w miejscowej rzece. W końcu go sparaliżowało. Do końca życia pozostał kaleką. Druga historia opowiada o tym, jak to przed ślubem wysłał swej przyszłej żonie list z zapytaniem o jej stan zdrowia, dając do zrozumienia, że narodzi mu 10 synów i córkę, co też się stało. Powiadano, że przed śmiercią pobłogosławił swą żonę, zapewniając, że w kredensie leżą pieniądze, które pozwolą jej przeżyć. Latami złote monety cudownie się w tym kredensie odnawiały. Pewnego dnia sąsiad zapytał ją o źródło utrzymania. Zdradziła całą prawdę. Opowiedziała o kilku cudownie odnawiających się monetach. Niebawem monety się wyczerpały. Za ostatnią rabinowa zakupiła mąkę, drewno połowę i upiekła chleb. W ten sposób cud został odnowiony, a mąki drewna zawsze było pod dostatkiem. Prawdę o swym dochodzie zdradziła już tylko dobrej przyjaciółce. Tym razem zapasy nigdy się nie skończyły. Reb Józef, Josele Lipniszkel z Krynek. Początkowo był rabinem w Lipniszku, potem w Krynkach, gdzie został pochowany w 1867 roku. W miasteczku był uważany za człowieka wiedzy. Do jego grobu wierni przychodzą z karteczkami, intencjami. Pozostawiają je tam w nadziei na wstawiennictwo rabina. Reb Izrael Salanter wydał za mąż swą córkę Edę Libę za Dawida Mareini, najlepszego biznesmena w Krynkach. Z powodu tej koneksji reb Izrael wygłaszał swoje kazania w kryńskiej synagodze, prawdopodobnie w tej, w której teraz się znajdujemy. Reb Izrael Salanter jest bardzo znany w szerokim świecie jako twórca musaru, XIX-XX-wiecznego ruchu religijnego, akcentujący oświecenie moralne. Warto zaznaczyć,
że koncept podświadomości pojawia się w jego pismach na długo przed Zygmuntem Freudem. Reb Abraham, akademik, zwany też Reb Abrahamczyk, der Alter Rav, zmarł w Krynkach w 1872, znany jako człowiek o wielce skromnej egzystencji. Reb Boruch, syn Szmuela Mejera Ławskiego, znawca prawa i Tory. Po porady prawne zgłaszali się do niego najlepsi przedsiębiorcy, między innymi właściciel fabryki tytoniowej w Grodnie Szereszewskim. Ze względu na jego wiedzę w zakresie Tory, wiele miejscowości ubiegało się o jego fotel. Do końca pozostał wierny Krynkom, gdzie spoczął w 1903 roku. Po śmierci Reba Barucha Ławskiego Żydzi kryńscy ofiarowali fotel rabiniczny rabiemu Zalmanowi Senderowi. Zaakceptował propozycję pod warunkiem dalszej pracy w swej jeszywie, część której przeniósł do Krynek. Była to jedna z lepszych jeszyw tego czasu. Każdego roku studiowało w niej 80 uczniów z bliska i daleka. Nie był lubiany przez bogatych. Trzymał stronę biednych. Pewnego razu zapytany: czyż nie jest napisane rabi szanuj bogatych? Na co odpowiedział: rabi wiedział, kto jest bogaty, ja zaś nie wiem. Rabi Zalman Sander unikał modlitwy w synagodze bogatych. Preferował synagogę kaukaską z jej zwykłymi ludźmi. Po I wojnie światowej, do wybuchu II, posługę rabinacką w Krynkach spełniał reb Ezechiel Józef Myszkowski. Był ostatnim rabinem. Mówiono o nim: wielki uczony w Torze, oddany społecznik, miłujący Izrael sercem i duszą. Zmarł w Izraelu w 1947 roku. Rzecz o kryńskich niepokornych. Młodzi kryńscy rewolucjoniści, sympatycy politycznych trendów adoptujących metody terrorystyczne, w swej walce zasunęli daleko poza granicami rodzinnego Sztetla. Sikorski, kryński garbarz, członek ruchu rewolucyjnego, wziął udział w zamachu na Wiaczesława Plewę, carskiego ministra spraw wewnętrznych, odpowiedzialnego za pogromy Żydów w Kiszyniowie. Z bombą w garści Sikorski wraz z 2 kamratami, Igorem Sazonowym i Siergiejem Kalajewem, czekali na Plewę na stacji Warszawska w Petersburgu. Był 15 czerwca 1904 roku. Kalajew rzucił bombę jako pierwszy, zabijając antysemitę. Sikorskiego zesłano na Syberię, skąd nigdy nie wrócił. Podczas transportu grupy więźniów z białostockiego aresztu na komendę zaatakowano ochroniarzy. Więźniów uwolniono. Atakiem kierował Aaron Welwel Janko Bunin z Krynek, jeden z przywódców białostockich fajterów. Ten sam Aaron Welwel w 1897 dokonał zamachu na przedsiębiorcę tekstylnego Nauma Kolnera. Skazano go za to na 4 lata syberyjskiego więzienia. Jego miłość podążyła za nim. Na wygnaniu wzięli ślub, urodzili dzieci, później wrócili do Krynek. Avram Shmuel Zuc, wieczne światło. Urodzony w 1887 w biednej rodzinie kryńskiej. Od wczesnych lat pracował w garbarniach. Choć nieedukowany, we wczesnej młodości zafascynował się nielegalną bundowską literaturą rewolucyjną. W kwietniu 1907 aresztowany za posiadanie tejże literatury. Zesłany do więzienia w Grodnie. W wyniku ciężkiego bicia i tortur stracił zupełnie wzrok. Po powrocie do Krynek był nadal zaangażowany w działalność rewolucyjną.
Został dyrektorem przynależnej Bundowi tak zwanej dużej biblioteki w Krynkach. Znajdowały się w niej głównie książki widysz, najnowsze czasopisma widysz, literatura piękna, poezja, książki naukowe z ekonomii politycznej oraz socjalistyczne. Bibliotekę wspierali Kryńczanie, którzy wyemigrowali do Ameryki. Głównymi darczyńcami byli Leibke Szejnoskes i Hacki Miller. To było naprawdę niesamowite, jak niewidomy Abraham Szmuel szybko sięgał po odpowiednią książkę, o którą go poproszono. Palcami przeciągał po grzbiecie książki, jak profesjonalny muzyk po klawiaturze pianina. Oto historia powszechna Pereca, oto Sztedl Szołem Asza, Tejwe Mleczarz Szołem Alejchema, jest matka Gorkiego i zbrodnia i kara Dostojewskiego. Nie robił żadnego błędu w wyborze książek. Czytał palcami jak widomo. Mój brat Niomke, pisze Lipa Friedman, dołączył do ruchu anarchistycznych rewolucjonistów w wieku zaledwie lat 15. Pewnego razu jego białostoccy kamraci zadecydowali, że powinien podłożyć bombę straszaka w Krynkach. Bomba została zrzucona z balkonu żeńskiej części synagogi. Eksplodowała, ale obeszło się bez ofiar. Niomkę umieszczono w grodzieńskim areszcie. Sprawa poszła do sądu okręgowego. Ludzie, na których bomba spadła, wynajęli jednego z najlepszych prawników, by wyciągnąć go z tarapatu. Zostali też świadkami rozprawy. Zapewniali w sądzie, że to nie Niomkę. Prawnik układał zeznania wspólnie z mym ojcem. Dodawał mu otuchy. Świadkowie przysięgali, że Niomkę to osoba religijna, wierząca i jak najbardziej praktykująca. Sędzia już chciał go uwolnić. Niomkę zapytany, co ma na swoją obronę, odpowiedział, że to on zrzucił bombę, a świadkowie go bronią, ponieważ boją się zemsty ze strony jego brata. Krzyknął, niech żyje socjalistyczna rewolucja. Ze względu na młody wiek skazano go nie na śmierć, a jedynie na Syberię. Część syberyjskiej drogi pokonywał pieszo wraz z kamratami rewolucjonistami, zaopatrzony potajemnie w broń. Podczas postoju doszło do strzelaniny. Więźniowie zabili kapitana konwoju oraz 2 żołnierzy. Uwolnieni mogli skorzystać z finansowego wsparcia i możliwości ucieczki za granicę. Niomkę odmówił pieniędzy. Odmówił też wyjazdu. Wrócił do Grodna. Stając u wrót więzienia zobaczył grupkę dziewcząt. Właśnie tam odtransportowano. To strajkujące z fabryki tytoniu. Wśród nich jego dziewczyna. Potem słyszał ich płacz i krzyk z powodu tortur. Niomkę zapragnął zemsty. Zastrzelił jednego z oficjeli więziennych. Policja podążyła za nim. Udało mu się zastrzelić jeszcze jednego policjanta. Ostatnią kulę zostawił dla siebie. Na kartce papieru zdążył napisać: walczyłem za wolność. Kryńscy złodzieje we wspomnieniach Jezekiela Katyka. Historia taka. Byli w Krynkach 2 bracia, szefowie wszystkich okolicznych złodziei. Zwano ich Achim. Wszyscy mieli z nimi do czynienia. Wszyscy musieli płacić im haracz, oddawać honory, w ten sposób zabezpieczając się przed grabieżami. Mnie, jako przybyszowi, również dano do zrozumienia, bym zorganizował Achimom jakiś prezent. Byłam tym przestraszony i zdumiony. To znaczy, ja mam się zadawać ze złodziejami? Patrzeć im w oczy? Podawać rękę? Ostrzeżono mnie, że jeśli nie posłucham dobrej rady, policja ani żaden urząd państwowy mnie nie ochronią przed złodziejami.
zważając, że wstrzymałam się w przydrożnej karczmie i jestem sam, musiałam ich dobrze ugościć. Jeheskiel Katyk pisze dalej. W Krynkach kupowałem likier od pana Dawida Morejnu, zięcia Gaona reb Israela Salantera. Był on właścicielem gorzelni, bogaty, dobrze wykształcony, ale bardzo nerwowy, Bóg mi świadkiem. Obrażał każdego. Przy tym jemu się zdawało, że to on jest niemiłosiernie krzywdzony. Na szczęście był też zdolny do zachowań przyzwoitych. Jego złość szybko ustępowała, on zaś prosił pokrzywdzonego o przebaczenie. Nawet gdy obrażoną była osoba frywolna. To chyba drogo go kosztowało. Każdy musiał mu wybaczyć słownie, za co dostawał od niego buziaka. W jego biurze zawsze było pełno ludzi. Wszyscy okoliczni kramarze. Wiorstę lub dwie za Krynkami była jeszcze większa gorzelnia, również żydowska. Należała do mądrej, pięknej i energicznej Jęty. Jej mąż był 5. kołem uwozu. Nikt nic o nim nie wiedział. Gorzelnia była zapisana na nią. Byli tacy, którzy nie przypuszczali nawet, że ma męża. Był on tolerancyjny, nauczyciel, rodzaj naukowca. Ona zaś kobieta w spodniach. Gdy siedział w biurze, nikt z nim nie rozmawiał o biznesie. Jęta miała w posiadaniu wiele placów i 2 gorzelnie. Wszystkim kierowała samodzielnie. Ale swój likier musiała sprzedawać hurtowo, nie detalicznie, ponieważ wszyscy szynkarze preferowali stosunki z panem Morejnem w związku z jego uczciwością i niegołosłownością. Morejnu kupował, sprzedawał drogo, ale zawsze słowa dotrzymywał. Prawdę mówiąc, często przysparzał ludziom cierpienia swym złosnym językiem, ogólną skłonnością do wpadania w złość, a potem błagał o przebaczenie. Nigdy nie zdołał zupełnie usunąć bólu z serc swych ofiar. Tylko jego uczciwość przyciągała każdego, nawet szynkarzy dłużników. Kupowali likier u Jęty, ale w końcu wracali do niego. Oddawali należność i dalej prowadzili z nim interesy. Przyciągał ich jak magnes. Nabywałam u niego likier regularnie, ale raz mnie zaatakował. Niespodziewanie, z taką agresją, że Boże, zmiłuj się. Przyczyna? Zbyt wiele zawarłam w swym liście. W gabinecie było pełno ludzi. Wstydziłem się oczy podnieść. Wyszedłem szybko, a pan Dawid nie zdążył mnie chwycić i prosić o przebaczenie, jak miał w zwyczaju. Byłem zirytowany całą sytuacją, ponieważ teraz musiałam udać się do Jęty po zanieczyszczony i droższy likier. W mieście ludzie oznajmili mi, że pan Dawid zjada własne serce z mego powodu, że chce mnie natychmiast przeprosić i dać 25 rubli. Chce, by mnie do niego przyprowadzono na przeprosiny, na zgodę. Musiałam to przemyśleć. Napisałem do niego list po hebrajsku. Przejeżdżając, zobaczyłem go z kimś przybrany. Wysiadłem, by doręczyć mu list. Machnąłem listem z daleka. Biegnie. Bierze list, otwiera i zaczyna czytać. Tak się wzruszył jego treścią, że mnie uściskał. Wycałował i błagał ze łzami w oczach o przebaczenie, tłumacząc się, że mnie nie znał, że się pomylił i tak dalej. Gdy mu przebaczyłem, zadecydował, że musi mnie zabrać do swego biura, by wszystkim pokazać, że mnie przeprosił. Tak też się stało. Na miejscu wyjął butelką 15-letniego likieru, ciastka i powiedział Lechaim, na dobre życie, na zdrowie. Pocałowaliśmy się. Tak to dawniej powodził się bogaty człowiek. Od tego czasu bardzo się z nim porobiliśmy. Ludzie z ułomnościami. Mary Schweighöfer.
Wysoki, fajny facet. Czarnowłosy, brodaty. Milczał. Czasami miał napady dzikiego śmiechu. Był nośwodą. Spał w synagodze. Latem chodził bos. Powiadano, że pochodził z dobrego rodu. Ukończył uniwersytet i że potrafił mówić. Adresował listy wysyłane za granicę. Udzielał korepetycji z matematyki, algebry, geometrii, z angielskiego i francuskiego. Nikt nie wiedział, kiedy przybył do Krynek, kiedy stąd odszedł. Powiadano, że w 1920, gdy bolszewicy weszli do Krynek, znaleźli go samego w synagodze. Wzięli go na spytki, ale on pozostał niemy. Gdy się dowiedzieli, że potrafi mówić, zbili go tak mocno, że już nigdy nie wyzdrowiał. Zmarł niebawem. Mówiono też, że jeden z naczelników Krynek raz go zapytał: Merlin, dlaczego w Krynkach jest tyle błota? Na co ten odpowiedział: gdy Stwórca Wszechświata spojrzał w dół i zobaczył, że Ty tu rządzisz, splunął na to miejsce. Stąd to błoto. Motkę. Jego szaleństwo polegało na mówieniu do swego umarłego ojca. Bił matkę, małą, zgarbioną kobietę. Miała sklep żelazny. Wrzeszczeli na siebie tak głośno, że cały Sztetel dostawał spazmów. Motkę nosił jedzenie na mogiłę swego ojca, po czym wrzeszczał: wstawaj! Czas na obiad! Atakował matkę, gdy ta nie przygotowała obiadu albo nie puszczała go na cmentarz. Meir, cycun, wiecznie brudny. Tłumaczył się, że matka zbyt wcześnie odstawiła go od piersi. Likwidacja getto. Chaim Weiner wspomina. Asia, a mogę jeszcze raz zacząć? Teraz likwidacja getta, dobrze?